Nienawidziłam mojego ojca 20 lat. Przez 20 lat wierzyłam, że nas zostawił. Dopiero później dowiedziałam się, że przez ten cały czas nawet nie pamiętał, kim jestem. Nazywam się Karolina Nowak i mam 37 lat. I przez prawie całe dorosłe życie byłam pewna, że mój ojciec był tchórzem. Nie używałam tego słowa głośno, nie przy ludziach, nie przy mamie, bo mama milczała na jego temat z takim uporem, jakby milczenie miało być ostatnią formą godności. Nie przy moim młodszym bracie, bo on i tak pamiętał go mniej ode mnie. Z biegiem lat stworzył sobie z ojca rodzaj pustego miejsca, którego lepiej nie dotykać. Ale w środku używałam tego słowa często: tchórz, czasem zdrajca, czasem człowiek, który wyszedł po papierosy i już nie wrócił. Choć to akurat nie była prawda, bo mój ojciec nie palił. Wyszło mu zresztą gorzej niż tym wszystkim ojcom z opowieści i dowcipów. Nie wyszedł po papierosy. Wyszedł do pracy, no a potem zniknął. I to zniknięcie przez lata rosło we mnie jak druga kość. Jak coś twardego, co przeszkadza przy każdym ruchu, ale z czasem człowiek uczy się chodzić z bólem tak dobrze, że prawie zapomina, że kiedyś było inaczej. Prawie. Bo są takie dni, kiedy przeszłość wraca nie jako wspomnienie, tylko jako pogoda. Wisi w powietrzu, wchodzi pod skórę, przesuwa światło w pokoju, zmienia dźwięk czajnika i nagle człowiek ma znów 17 lat, stoi w kuchni i patrzy na kubek z niedopitą kawą. Był biały, z cienkim granatowym paskiem przy brzegu. Mama kupiła ich 6 na wyprzedaży, ale przetrwały tylko 3. Ojciec zawsze pił z tego samego, choć udawał, że nie ma to dla niego znaczenia. Tego poranka kawa była jeszcze ciepła, kiedy ją dotknęłam. Nie wypił jej do końca. Zostawił na dnie ciemny łuk osadu. Obok leżały klucze do komórki, ale nie zabrał kurtki przeciwdeszczowej, choć niebo od świtu zbierało się do deszczu. Był kwiecień, pamiętam to dobrze, bo kwiecień bywa taki, że wszystko już pachnie wiosną, a jednak zimno wraca, jakby chciało sprawdzić, czy człowiek zbyt szybko się nie ucieszył. Tego dnia słońce wzeszło bladym światłem, jakby samo nie było pewne, czy warto. Chmury wisiały nisko, a na parapecie w kuchni zebrała się wilgoć. Mama otworzyła okno tylko na chwilę, żeby wypuścić zapach smażonej cebuli z kolacji z poprzedniego wieczoru. Ojciec zawiązał buty, poprawił pasek od zegarka i powiedział coś zwyczajnego. Już nawet nie pamiętam co. Coś o tym, żeby brat nie zapomniał stroju na WF, albo żebym kupiła chleb, wracając ze szkoły. Najgorsze katastrofy zaczynają się zwyczajnie. Drzwi się zamknęły, my poszliśmy do swoich spraw, a potem minęła 10, 11, potem 14, potem 17, a ojciec nie wracał. Na początku nikt nie panikował. Mama wyjrzała przez okno, a potem spojrzała na zegarek kuchenny. Potem zadzwoniła gdzieś 2 razy. Raz do zakładu, drugi raz do kogoś. Kogo? Nazwiska już nie pamiętam. W zakładzie powiedzieli, że nie dotarł. Ktoś inny powiedział, że może pojechał coś załatwić. Wieczorem zupa była już zimna. Brat zasnął na kanapie. Ja siedziałam przy stole i udawałam, że czytam zeszyt z biologii. Mama stała przy zlewie z rękami w wodzie tak długo, że później skóra na palcach zrobiła jej się biała i miękka. O 21 zadzwoniła na policję. Tak zaczęło się coś, co trwało 20 lat. A ludzie bardzo szybko wypełnili ciszę swoimi teoriami. To jedna z pierwszych rzeczy, których nauczyło mnie życie. Kiedy ktoś znika, nie istnieje próżnia. Próżnia jest nie do zniesienia, więc natychmiast wchodzą w nią domysły. W naszej kamienicy było ich wiele. Na klatce schodowej szeptano, że miał długi.
Pani Wrona z drugiego piętra powiedziała mamie z udawaną troską, że mężczyźni czasem nie wytrzymują odpowiedzialności. Ktoś inny twierdził, że widziano go na dworcu z nieznaną kobietą. Jeszcze ktoś mówił, że pewnie wyjechał za granicę, bo wtedy wielu wyjeżdżało. Mama nie odpowiadała. Jej milczenie nie było słabością, było ścianą. Ja byłam inna. Miałam 17 lat i w środku kipiał mi wstyd. W szkole ludzie pytali z pozorną delikatnością, a potem patrzyli na mnie dłużej niż trzeba. Nauczycielka matematyki raz położyła mi rękę na ramieniu i powiedziała: musisz być teraz bardzo dzielna, Karolinko. Znienawidziłam wtedy słowo dzielna. Dzielne są bohaterki książek. Ja byłam zła. Zła, że zniknął. Zła, że nie zostawił listu. Zła, że ktoś musi teraz płacić rachunki. Że brat pyta wieczorem, czy tato wróci rano. Że mama chudnie. Że w lodówce jest coraz częściej tylko światło i margaryna. Po miesiącu przestałam wierzyć, że mu się coś stało. Po 3 miesiącach byłam już prawie pewna, że nas zostawił. Po roku ta pewność stała się fundamentem. Policja po jakimś czasie przestała dzwonić. Sprawa utkwiła gdzieś między papierami, notatkami i procedurami. Brak nowych ustaleń. To zdanie słyszałam tyle razy, że zaczęło brzmieć jak szyderstwo. Mama przestała nosić obrączkę po 3 latach. Nie zdjęła jej uroczyście. Po prostu pewnego dnia zauważyłam, że jej nie ma. Brat pierwszy raz nazwał ojca tym człowiekiem, gdy miał 15 lat. Ja nauczyłam się pracować wcześnie. Najpierw rozdawałam ulotki, później siedziałam po lekcjach w kiosku sąsiadki, potem studia dzienne połączyłam z pracą w biurze rachunkowym. Nie dlatego, że byłam szczególnie ambitna, dlatego, że ktoś musiał. Przez lata moje życie układało się nie wokół marzeń, tylko wokół obowiązków. Nie miałam w sobie tej miękkości, którą miały inne dziewczyny na studiach. Kiedy one zakochiwały się gwałtownie, płakały po nocach i pisały pamiętniki, ja sprawdzałam, ile zostało na koncie, czy brat miał buty na zimę i czy mama znów nie ukrywa nieopłaconego rachunku za prąd. A jednak coś ze mnie wyrosło. Skończyłam ekonomię. Założyłam własne biuro księgowe. Po 10 latach miałam już swoich kilku stałych klientów. Pokoje w wynajmowanym lokalu i opinię kobiety konkretnej, zorganizowanej, trochę chłodnej. Ludzie, którzy poznali mnie później, mówili czasem: ty jesteś taka silna, to zabawne. Silna często znaczy po prostu taka, która nie miała wyboru. Telefon zadzwonił w środę. Był koniec września, wczesne popołudnie. Taki dzień, kiedy światło ma już w sobie jesień, choć kalendarz jeszcze broni się przed tym słowem. W moim biurze pachniało papierem, tonerem z drukarki i kawą, którą zrobiłam sobie o 11, ale nie zdążyłam wypić do końca. Za oknem ktoś wiercił chodnik. Klienci wychodzili i wchodzili. Na biurku miałam 3 segregatory, fakturę do poprawy i wiadomość od brata, że w niedzielę może przyjedzie z dziećmi. Numer był nieznany. Normalnie nie odbieram obcych numerów od razu. Tamtego dnia odebrałam odruchowo, bo myślałam, że to kurier albo nowy klient. Słucham, powiedziałam, nie odrywając wzroku od tabelki w komputerze. Po drugiej stronie ktoś zawahał się ułamek sekundy. Czy rozmawiam z panią Karoliną Nowak? Głos był męski, spokojny, oficjalny. Nie młody, nie stary. Tak, dzwonię ze szpitala uniwersyteckiego w Gdańsku. Zatrzymałam dłoń nad klawiaturą. Nie miałam nikogo w szpitalu. Mama od 2 lat nie żyła. Brat mieszkał pod Wrocławiem. Ja miałam zdrowie raczej uporządkowane. Tak, powtórzyłam ostrożniej. Nazywam się dr Tomasz Różański. Kontaktuję się z panią w sprawie pacjenta, który od niedawna odzyskał częściową pamięć i wskazał pani nazwisko oraz nazwisko pani matki. Serce zrobiło coś dziwnego, nie przyspieszyło od razu. Najpierw jakby się cofnęło, jakby schowało się głębiej.
Nie rozumiem, powiedziałam. Po drugiej stronie zapadła cisza profesjonalna, taka jaką robią ludzie, którzy wiedzą, że za chwilę wejdą w czyjeś życie w butach. Pacjent twierdzi, że nazywa się Piotr Nowak i że jest pani ojcem. W gabinecie zrobiło się nagle bardzo cicho, choć za oknem nadal wiercono chodnik. Widziałam monitor tabelki, kubek z zaschniętym śladem po kawie, małą rysę w lakierze na moim paznokciu. Widziałam to wszystko z niesłychaną ostrością, jakby rzeczywistość nagle chciała udowodnić, że istnieje naprawdę. To niemożliwe, powiedziałam po chwili. To nie było teatralne, to było jedyne zdanie, jakie miałam. Rozumiem, że to dla pani szok, odparł lekarz. Dlatego dzwonię ostrożnie. Nie oczekuję od pani natychmiastowej reakcji. Chciałem jedynie przekazać informację i zostawić numer kontaktowy. Mój ojciec, urwałam. Mój ojciec zaginął 20 lat temu. Tak, wiemy. Skąd państwo? Pacjent przez wiele lat był niezidentyfikowany. Trafił do nas po ciężkim wypadku komunikacyjnym. Nie miał dokumentów. Przez długi czas pozostawał w ośrodku opiekuńczo-leczniczym w innym województwie. Ostatnio po kolejnej terapii neurologicznej zaczął odzyskiwać fragmenty pamięci. Mówił spokojnie, ale każde jego zdanie wchodziło we mnie jak coś zimnego. To jakiś żart? Zapytałam bardziej ostro niż chciałam. Nie, proszę pani, skąd mam wiedzieć, że państwo nie mylą osoby? Tego nie może pani wiedzieć przez telefon. Dlatego proponuję, by przyjechała pani, jeśli uzna to za możliwe. Możemy też przeprowadzić wstępną weryfikację przez dokumenty, testy DNA, jeśli będzie taka potrzeba. Zamknęłam oczy. Przez głowę przeleciało mi wszystko naraz. Mama stojąca przy zlewie, brat śpiący na kanapie, plotki sąsiadek, moje studia, moja złość, mój twardy kręgosłup zbudowany na jednej pewności. Jeśli ten człowiek mówi prawdę, to cała moja pewność stoi na glinianych nogach. Dlaczego dopiero teraz? Wyszeptałam. Lekarz odetchnął. Bo dopiero teraz powiedział wystarczająco dużo, byśmy mogli próbować dotrzeć do rodziny. A wcześniej? Wcześniej pamiętał tylko urywki, imię kobiety, zapach barszczu, dźwięk windy, kogoś o imieniu Karolina, ale bez nazwiska. To wszystko było niespójne. Usiadłam ciężko na krześle. Czy on jest bardzo chory? Niestabilny fizycznie. Neurologicznie sytuacja jest skomplikowana, ale przytomność i kontakt są dobre. Myślę, że bardzo czeka na panią. To zdanie było najgorsze. Czeka na panią. Jakim prawem? Jakim prawem ktoś, kogo opłakiwałam po swojemu przez 2 dekady, miałby teraz na mnie czekać? Oddzwonię, powiedziałam sztywno. Oczywiście, proszę nie robić niczego w pośpiechu, ale pośpiech już był we mnie. Rozłączyłam się i przez długą chwilę patrzyłam na ekran telefonu, jakby numer mógł się z niego cofnąć i powiedzieć: pomyłka, przepraszamy, jednak nie. Nie cofnął się. Pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do brata. Nie do żadnej przyjaciółki, nie do kancelarii prawnej, nie do kogoś, kto by mi doradził. Są takie chwile, kiedy człowiek wraca do źródła, nawet jeśli źródło od lat zasypane jest pyłem. Marek odebrał po 3. sygnale. No, powiedział. W tle było słychać dzieci, któreś krzyczało o klocki. Musisz usiąść. Zaśmiał się krótko. O matko, brzmisz jak serial medyczny. Co się stało? Dzwonili ze szpitala. Cisza. Jakaś sprawa z mamą? Spytał od razu, choć mama nie żyła od 2 lat. Tak to działa. Najpierw człowiek szuka najbliższego możliwego bólu. Nie. To z kim? Wzięłam oddech. Z ojcem. Po drugiej stronie zapadła taka cisza, że usłyszałam własny puls. Co? Powiedział w końcu Marek. Nie brat. Chłopiec, który kiedyś pytał wieczorem, czy tato wróci jutro. Powtórzyłam wszystko, powoli, bez ozdobników.
jak księgowa, która czyta bilans szkody. Kiedy skończyłam, Marek przez dłuższą chwilę nic nie mówił. To niemożliwe, rzucił w końcu. Wiem, to jakiś przekręt. Ktoś chce pieniądze, może wyłudzanie. Lekarz nie prosił o nic, jeszcze nie. Marek, Karola, słuchaj, po tylu latach nagle szpital, Gdańsk? To brzmi jak kiepski serial. Usłyszałam w jego głosie to samo, co we własnym. Obronę. Jeśli uznamy to za bzdurę, nie będziemy musieli ruszać fundamentu. A jeśli to prawda? Zapytałam cicho. Marek nie odpowiedział od razu. Jeśli to prawda, powiedział w końcu, to nie wiem, co jest gorsze. To, że nas zostawił, czy to, że go nie było z innego powodu. Był mądrzejszy ode mnie. Od razu zobaczył dwie przepaście. Pojadę, powiedziałam. Sama? Tak. Poczekaj, wezmę wolne. Przyjadę jutro rano. Nie, pojadę dziś. Jeśli będę czekać do jutra, zwariuję. Marek westchnął. Znał mnie. Wiedział, że kiedy już postawię zdanie, nie ma co się z nim mocować. To zrób jedną rzecz, powiedział. Nie jedź tam z sercem na wierzchu. Sprawdź wszystko. Rozumiesz? Wszystko. Rozumiem. I zadzwoń, zanim wejdziesz. Dobrze. Karola? Tak? Znów cisza, a potem... Ja go nienawidziłem całe życie. I właśnie nie wiem, co zrobić z tym uczuciem. Ścisnęło mnie w gardle. Ja też nie wiem. Wyruszyłam po 17:00. Nie pamiętam dokładnie, jak spakowałam torbę. Wzięłam chyba za dużo rzeczy, jak to robią ludzie, którzy nie wiedzą, czy jadą na jedną noc, czy do własnej przeszłości. Sweter, ładowarka, kosmetyczka, butelka wody, dokumenty, długopis. Zeszyt. W drodze do samochodu wróciłam jeszcze po okulary, choć miałam je w torebce przez cały czas. Niebo było stalowe. Jesień przyszła nagle i bez uprzedzenia. Na parkingu pachniało mokrym liściem i benzyną. Droga z Poznania do Gdańska jest wystarczająco długa, by człowiek zdążył wymyśleć sobie 5 wersji przyszłości i żadna nie okazała się później prawdziwa. Na początku jechałam szybko, jakbym chciała dogonić nie jego, tylko decyzję. Potem zwolniłam, bo zaczął padać deszcz. Na stacji za Toruniem kupiłam sobie słabą kawę w papierowym kubku i nie czułam jej smaku. W toalecie spojrzałam w lustro i zobaczyłam twarz kobiety zmęczonej nie drogą, tylko tym, że rzeczywistość nagle przestała być stabilna. To ciekawe, jak bardzo człowiek potrzebuje własnej wersji historii. Nawet jeśli jest bolesna, nawet jeśli polega na tym, że ojciec okazał się tchórzem, bo nadal jest wersja, która nadaje sens, bo wtedy wiadomo, kogo winić, wiadomo skąd blizna, wiadomo dlaczego człowiek jest taki, a nie inny. A jeśli prawda jest inna, to trzeba przemyśleć siebie od nowa. To przeraża bardziej niż ból. Gdzieś koło Bydgoszczy zadzwonił lekarz. Zapytał, czy podjęłam decyzję. Powiedziałam, że jadę. Podał numer oddziału, nazwisko pielęgniarki dyżurnej i dodał, że ojciec bywa zmęczony wieczorem, ale dziś od rana jest poruszony. To słowo znowu mnie zirytowało. Jak można być poruszonym, kiedy wraca się do czyjegoś życia po 20 latach? A jednak, kiedy wjechałam do Gdańska, serce waliło mi tak mocno, jakby należało do 17-latki. Szpitale mają własny czas. Nie porusza się jak zwykły. Jest rozciągnięty, w nocy pachnie płynem do dezynfekcji i plastykiem. Ludzie mówią ciszej, choć wszystko jest głośniejsze. Na oddziale neurologicznym było ciepło. Za ciepło. Kaloryfery grzały z tym uporem, z jakim instytucje próbują wynagrodzić ludziom coś, czego wynagrodzić się nie da. W korytarzu siedziała starsza kobieta w szlafroku i gładziła zgięty róg gazety. W telewizji w świetlicy pokazywano
program podróżniczy bez dźwięku, a pielęgniarka z identyfikatorem zapytała, czy jestem panią Karoliną Nowak. I od razu zmiękła jej twarz. To mnie rozdrażniło. Nie chciałam współczucia. Chciałam faktów. Doktor Różański okazał się mężczyzną po 50, z cienkimi okularami i spokojem ludzi, którzy zbyt długo pracują na granicy cudzych tragedii, by pozwolić sobie na teatralność. Zaprosił mnie do małego pokoju z biurkiem, 2 krzesłami, zieloną rośliną, która wyglądała, jakby od lat uczyła się przeżywać bez światła. Dziękuję, że pani przyjechała, powiedział. Nie wiem, czy dziękować, odparłam, skinął głową. To uczciwe. Opowiedział mi wszystko jeszcze raz, tym razem dokładniej. Wypadek wydarzył się niemal 20 lat temu w okolicach drogi krajowej, kilkaset kilometrów od naszego miasta. Mężczyzna został znaleziony bez dokumentów w ciężkim stanie z urazem głowy, pęknięciem kości czaszki, wieloma złamaniami. Miał przy sobie tylko stary scyzoryk i klucze. Przez długi czas był nieprzytomny. Później odzyskał podstawowe funkcje, ale pamięć nie. Mówił mało, czasem wcale. Przenoszono go między placówkami. Pojawiały się pojedyncze słowa, urywki obrazów, ale nic, co pozwoliłoby go zidentyfikować. Dlaczego nigdy nie sprawdzono, nie wiem, odcisków palców? Zapytałam. Lekarz rozłożył dłonie. 20 lat temu systemy nie były tak zintegrowane jak dziś. Był też problem z jakością danych. To nie jest usprawiedliwienie, to wyjaśnienie. Czy ktoś go szukał? Formalnie? Tak. Ale jeśli brak punktu zaczepienia, sprawy z czasem grzęzną. To bardzo bolesne, ale prawdziwe. Wpiłam wzrok w blat biurka. A teraz nagle pamięta wszystko? Nie wszystko. Fragmenty, emocje, relacje, pani imię żony, układ kuchni, zapach deszczu w przedpokoju. To często tak wygląda. Pamięć nie wraca linearnie. A skąd pewność, że to mój ojciec? Nie mamy jeszcze 100% pewności. Mamy wysokie prawdopodobieństwo. Chcemy to zweryfikować, ale zanim to się stanie, uznałem, że ma pani prawo wiedzieć. Pokiwałam głową, choć nie byłam pewna, czy naprawdę chcę tego prawa. Czy on wie, że przyjechałam? Tak. I lekarz zawahał się lekko, płakał. To było ostatnie, czego chciałam słuchać. Wstałam odruchowo i podeszłam do okna. Na parkingu świeciły latarnie. Deszcz zamienił szyby w drżące szkło. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz, powiedziałam, nie odwracając się. Czy on próbował wrócić kiedykolwiek? Czy pytał o rodzinę? Czy szukał? Tak, na tyle, na ile potrafił, nie mając pełnej pamięci. Kiedy zaczęły wracać obrazy, był bardzo zdeterminowany. To dlatego tak przyspieszyliśmy procedury. Odwróciłam się gwałtownie. Ale dlaczego mam w to wierzyć? Przez całe dorosłe życie żyłam w przekonaniu, że nas zostawił. Lekarz spojrzał na mnie uważnie. Nie musi pani jeszcze w nic wierzyć. Wystarczy, że pani wejdzie do sali i zobaczy. Czasem jedno proste zdanie jest bardziej okrutne niż cała mowa. Dobrze, powiedziałam. Pielęgniarka zaprowadziła mnie do sali na końcu korytarza. Po drodze minęłyśmy starszego mężczyznę prowadzonego pod rękę przez rehabilitanta. Chłopaka po udarze z jedną nieruchomą stroną twarzy i kobietę, która spała z otwartymi ustami, jakby znużyło ją samoistnienie. Życie w szpitalu zawsze przywraca proporcje. Człowiek przychodzi z własną tragedią i nagle widzi, że cierpienie jest architekturą zbiorową. Przed salą 214 pielęgniarka zatrzymała się. Jeśli pani chce, mogę wejść pierwsza. Nie. Miałam gardło suche jak papier.
Nacisnęłam klamkę. Pokój był dwuosobowy, ale drugie łóżko stało puste. Nad jednym oknem wisiała roleta opuszczona do połowy. Na stoliku był kubek, szklanka wody, okulary i książka otwarta na stronie 37. Jakby ktoś zasnął po kilku akapitach. Pachniało czystością i czymś lekko gorzkim. Może lekami, może czasem to mógł być tylko on. Patrzył na mnie, jakby bał się mrugać. „Karolina?” powiedział. I po tym głosie wiedziałam już wszystko, bo głos się starzeje inaczej niż twarz. W nim zostały ukryte dawne dni. W nim nagle usłyszałam poranek z kubkiem kawy, śmiech w przedpokoju, jego „Maleńka, nie biegnij po schodach”. Usiadłam na krześle przy drzwiach, bo nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Przez chwilę żadne z nas się nie odzywało. To było okropne i święte. W końcu on pierwszy spuścił wzrok. „Myślałem” urwał, „myślałem, że możesz nie przyjechać”. Mój śmiech zabrzmiał prawie jak kaszal. „Przez 20 lat też się nie pojawiłeś”. To było okrutne, ale prawdziwe. On skinął głową, jakby przyjął cios za służenie. „Wiem. Nie wiesz”, powiedziałam ostrzej. „Nic nie wiesz. Nie wiesz, jak mama stała przy oknie. Nie wiesz, jak Marek pytał, czy wrócisz. Nie wiesz, jak ludzie gadali. Nie wiesz, co to jest mieć 17 lat i nagle. Głos mi się załamał. Znienawidziłam to. On patrzył na mnie z oczami pełnymi czegoś, czego nie umiałam jeszcze nazwać. Nie prośby, nie wstydu, może żalu, tak głębokiego, że przestaje być uczuciem, a staje się stanem. „Masz rację”, wyszeptał. „Nie wiem. Znam tylko pustkę po drugiej stronie”. To mnie zatrzymało. „Jaką pustkę?” Wziął oddech, długi, nierówny. Po wypadku nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, dokąd wracać. Przez wiele lat miałem tylko obrazy, ciemny korytarz, kobietę krojącą koperek, dziewczynę z warkoczem, chłopca w czerwonym swetrze, drzwi, które skrzypiały. To było wszystko. I nie wiedziałem, czy to moje, czy czyjeś. Słuchałam, ale jednocześnie część mnie odrzucała każde słowo. To naturalne, gdy człowiek buduje złość przez 2 dekady, nie odkłada jej jak parasola po wejściu do domu. „Dlaczego nie szukałeś wcześniej?” zapytałam. „Szukałem, kiedy mogłem, ale kiedy nie znasz nazwiska, miasta, twarzy, czego szukasz?” Miałem urywki, dźwięki, smaki. Bywały lata, że nic nie wracało. Potem nagle pamiętałem, że ktoś mówił do mnie „Piotrek”, a potem znów nic. Łzy stały mi już w oczach, ale nadal byłam zła. „Mama nie żyje”, powiedziałam. Zamknął oczy. Nie teatralnie, nie z jękiem, po prostu jakby coś w nim opadło. Wiedziałem, że tak może być. Szepnął. „Umarła 2 lata temu”. Kiwnął głową w ciszy. „Czy pytała o mnie?” zapytał po chwili. To pytanie było niemal nie do zniesienia. Przez wiele lat tak, potem przestała. Nie powiedziałam mu, że przestała pytać na głos, ale nigdy w sercu, bo to należało do niej, nie do niego. Nie miałam prawa rozdawać cudzego wnętrza. On patrzył w kołdrę. „Zasłużyłem na wszystko, co powiesz”, powiedział. „To nie o zasługę chodzi”. Wtedy pierwszy raz spojrzał mi prosto w oczy. „Wiem. Chodzi o czas, którego nikt nie odda”. I to było najbardziej uczciwe zdanie, jakie mógł wypowiedzieć. Wyszłam z sali po 40 minutach, ale czułam się tak, jakbym była tam 4 lata. Na korytarzu usiadłam na plastikowym krześle pod automatem z wodą. Ręce miałam zimne, w głowie pustkę. Ludzie przechodzili obok, ktoś niósł podkład higieniczny, ktoś śmiał się cicho przez telefon. Świat szpitala trwał, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło, a przecież dla mnie właśnie pękły 2 dekady. Nie płakałam od razu. Płacz przyszedł później w hotelowym pokoju, gdzie zatrzymałam się na noc. Mały pokój z niebieską wykładziną, za twardą poduszką i lampką nocną.
która dawała światło jak stanie poczekalni. Usiadłam na łóżku i patrzyłam na własne dłonie, jakby mogły mi powiedzieć, kim jestem teraz. Bo prawda robi coś dziwnego. Nie tylko zmienia obraz drugiego człowieka, zmienia też obraz ciebie. Jeśli ojciec mnie nie porzucił, to kim byłam przez te wszystkie lata, kiedy budowałam gniew wobec porzucenia? Czy moje wybory, moja surowość, mój dystans, czy one wszystkie rosły z błędu? A może błąd też kształtuje równie realnie się jak prawda? To jedno z najtrudniejszych pytań dorosłości. Co zrobić z tym, że prawda przychodzi za późno? Zadzwonił Marek i zapytał od razu. To on. Po drugiej stronie długo nic. Jesteś pewna? Tak. I śmieszne, jak wszyscy pytają. I jakby po 20 latach i jednym spotkaniu można było streścić człowieka, ból, medycynę, czas i żal w jednym zdaniu. Miał wypadek, powiedziałam. Stracił pamięć. To jest bardziej skomplikowane niż chcieliśmy. Marek odetchnął ostro. Nie wiem, co czuję. Ja też nie. Nienawidziłem go. Wiem. A teraz czuję, jakbym nienawidził cienia. Nie odpowiedziałam. Spotkam się z nim, powiedział po chwili. Ale nie teraz. Nie umiem jeszcze. Dobrze. A ty? Patrzyłam na deszcz za oknem hotelu. Spływał po szybie jak coś, czego nie da się zatrzymać. I ja chyba też nie umiem jeszcze niczego. Zostałam w Gdańsku 3 dni. Nie planowałam tego, ale nie umiałam wrócić po jednym spotkaniu do liczb klientów i maili z tematem pilne. Pierwszego wieczoru prawie nie spałam. Drugiego poszłam nad morze, choć było zimno, wiało tak mocno, że piasek wciskał się w buty. Szłam brzegiem i myślałam, że może właśnie tak wygląda pamięć. Woda przychodzi, zabiera ślad, zostawia nowy, a człowiek uparcie chce, żeby linia była jedna. Drugiego dnia rozmowa z ojcem była spokojniejsza. Przyniosłam mu stare zdjęcie, które znalazłam nocą w telefonie po sfotografowanym dawno albumie mamy. Byliśmy na nim wszyscy 4. Mama w zielonej sukience, ja z krótką grzywką. Marek z klockami Lego w dłoni i ojciec, młody, opalony, śmiejący się do czegoś poza kadrem. Długo patrzył. To nasz balkon, powiedział w końcu. 3. piętro. Po lewej był sklep z żarówkami. Zadrżałam. To był szczegół tak bezużyteczny i tak prawdziwy, że nagle uwierzyłam mocniej niż po wszystkich słowach lekarza. Pamiętasz mamę? Zapytałam. Uśmiechnął się smutno. Pamiętam jej ręce, zawsze miała chłodne palce rano. To mnie rozbroiło. To był znów ten szczegół. Prawda nie wraca wielkimi deklaracjami, wraca chłodem palców, zapachem koperku, skrzypieniem drzwi. Opowiadał urywkami, jak po przebudzeniu czasem był przekonany, że ma gdzie iść, ale nie wiedział dokąd. Jak w ośrodku miał okresy agresji, bo frustrowała go własna pustka. Jak później przyszła apatia. Jak raz, słysząc w radiu piosenkę, nagle rozpłakał się bez powodu, a teraz wie, że mama śpiewała ją podczas sprzątania. Nie opowiadał, żeby się wybielić. To też było ważne. Nie mówił, zobacz jak cierpiałem. Mówił raczej, tak było i nie potrafię oddać wam tego, co straciliście. W pewnym momencie zapytałam, czy miałeś kogoś przez te lata tam, nową rodzinę, kobietę? Chciałam to wiedzieć, nawet jeśli pytanie brzmiało brutalnie. Pokręcił głową. Nie, bywały osoby wokół, opiekunki, lekarze, ludzie życzliwi. Ale ja nawet siebie nie miałem, Karolina. Jak miałbym mieć nowe życie? To zdanie długo za mną chodziło. 3. dnia zabrałam do szpitala mały notes mamy. Nie pamiętnik. Mama nie pisała pamiętników. To był zeszyt z przepisami, listami zakupów, numerami telefonów i krótkimi notatkami z życia. Wkładki do butów dla Marka, zapisać się do dentysty, zapłacić wodę, kupić Karolinie białą bluzkę na akademię.
Między tym wszystkim na jednej ze stron znalazłam kiedyś zdanie zapisane drobnym pismem, jakby od niechcenia. Nie wiem, czy wróci, ale nie umiem przestać czekać. Przez lata nie pokazałam tego nikomu. Teraz, siedząc przy łóżku ojca, otworzyłam zeszyt i przesunęłam go w jego stronę. Czytał długo, bardzo długo. A potem pierwszy raz zobaczyłam, jak naprawdę płacze mężczyzna, który już nie ma sił ukrywać twarzy. Nie szlochał, nie jęczał. Po prostu łzy spływały mu po policzkach, a on trzymał zeszyt dwiema rękami, jakby ważył więcej niż wszystko. Przepraszam, wyszeptał. Wiem, że to za małe słowo, ale nie mam większego. Nie pocieszałam go. Nie mówiłam. Nic się nie stało, bo stało się wszystko. Nie mówiłam. To nie twoja wina, bo częściowo nie było, ale skutki istniały realnie. Położyłam tylko dłoń na zeszycie, obok jego dłoni. I tak siedzieliśmy. Może pojednanie nie zawsze zaczyna się słowem. Może czasem zaczyna się tym, że dwie osoby przez chwilę trzymają ten sam ból. Do domu wróciłem z poczuciem, że moje mieszkanie jest trochę za małe na nową prawdę. Kubek w kuchni stał tam, gdzie go zostawiłam przed wyjazdem. Na stole leżała sterta kopert. W łazience kapał kran. Wszystko było zwyczajne, a jednak nic nie było takie samo. Przez pierwsze tygodnie funkcjonowałam jak ktoś po silnym wstrząsie. Pracowałam, odbierałam telefony, podpisywałam dokumenty, ale wewnątrz stale układałam od nowa historię swojego życia. Co mam myśleć o dzieciństwie, o sobie, o mamie, o bracie, o tamtej złości. Zaskakująco najtrudniejsze okazało się nie wybaczenie ojcu. Najtrudniejsze było wybaczenie sobie, że tak bardzo potrzebowałam prostego wyjaśnienia, bo człowiek lubi klarownych winnych, lubi opowieści, które da się zamknąć jednym zdaniem. Zostawił nas. To zdanie było koszmarne, ale łatwe. Miał wypadek, stracił pamięć, system zawiódł, czas minął, a życie potoczyło się dalej w bólu wszystkich stron. To zdanie było prawdziwsze i o wiele trudniejsze do uniesienia. Marek pojechał do niego miesiąc później. Nie opowiedział mi wszystkiego od razu. Przyszedł do mnie wieczorem, usiadł w kuchni i długo patrzył na stół. Jakby tam były odpowiedzi. No i? Zapytałam, wzruszył ramionami. Wygląda staro. Prawie się uśmiechnęłam. To twój wkład po 2 dekadach filozofii? Wypuścił powietrze nosem. Nie wiem, co ci powiedzieć. Chyba go żałuję. I chyba nadal jestem zły. Jedno drugiego nie wyklucza. To było prawdopodobnie najdojrzalsze zdanie, jakie usłyszałam od brata. Minęło kilka miesięcy. Ojca przeniesiono bliżej naszego miasta, do ośrodka rehabilitacyjnego. Odwiedzałam go raz w tygodniu. Czasem rozmawialiśmy długo, czasem siedzieliśmy tylko i patrzyliśmy przez okno. Nie było filmowego uzdrowienia, nie stał się nagle tatą, a ja nie rzuciłam mu się w ramiona. Prawdziwe rzeczy rzadko mają taki prosty rytm. Były dni lepsze i gorsze, były momenty czułości, dni, kiedy wracała złość, były pytania bez odpowiedzi. Ale było też coś nowego, prawda, która nie była już tylko moim domysłem. Pewnego wieczoru po jednej z wizyt usiadłam przy komputerze i zaczęłam pisać. Nie planowałam tego. Otworzyłam pusty dokument tylko po to, żeby wyrzucić z siebie chaos. Napisałam. Przez 20 lat byłam pewna, że ojciec mnie porzucił. Potem następne zdanie i następne. Pisałam do pierwszej w nocy. Nie o tym, że ojciec jest niewinny, nie o tym, że świat jest sprawiedliwy. Pisałam o tym, jak łatwo ludzki umysł buduje scenariusz, który ratuje go przed jeszcze większą niepewnością. Następnego dnia, trochę z rozpędu, wkleiłam fragment do programu, z którego czasem korzystałam przy redagowaniu tekstów. Nie do pisania za mnie, tylko do porządkowania myśli. Program odpowiedział czymś prostym. To nie jest tylko wspomnienie, to początek książki. Prawie się roześmiałam. Napisałam, nie, to tylko bałagan. Program odpowiedział,
Bałagan też bywa pierwszą wersją prawdy. To zdanie zatrzymało mnie na dłużej. Zaczęłam pisać regularnie. Nie dlatego, że nagle zostałam pisarką, dlatego, że po raz pierwszy od dawna poczułam, że mogę zamienić ból nie w zbroję, tylko w formę. Wieczorami opisywałam tamten telefon, drogę do Gdańska, kubek z niedopitą kawą, notatkę mamy, drżenie ręki przy klamce z sali 214. Czasem zadawałam programowi pytania nie o fakty, lecz o perspektywę. Odpowiedź przychodziła spokojnie, bo złość bywa łatwiejsza do uniesienia niż niewiedza. Albo dlaczego tak trudno było przyjąć prawdę? A on odpowiadał: bo prawda nie tylko prostuje historię drugiego człowieka, prostuje też historię, którą opowiadasz o sobie. Nie wszystko było mądre, nie wszystko zachowywałam, ale te rozmowy pomagały mi myśleć. A myślenie, kiedy ból jest duży, bywa luksusem. Zima przyszła wcześnie. W grudniu śnieg przykrył miasto cienką warstwą, która nie trzymała się długo, ale wystarczająco, by wyciszyć dźwięki. W ośrodku ojciec miał już trochę lepszą pamięć, krótkotrwałą, trochę więcej siły w nogach. Chodził wolno, z laską, jakby uczył się nie tyle ciała, ile samego prawa do miejsca. Pewnego dnia powiedział: wiesz, co jest najgorsze? Co? Że ty musiałeś stać się mną. Nie zrozumiałam od razu, jak to? Ktoś musiał dorosnąć za wcześnie, ktoś musiał pilnować rachunków brata, matki. To powinienem być ja. Stałam przy oknie i patrzyłam na śnieg zsuwający się z parapetu. Byłam na ciebie wściekła tak długo, że to mnie ukształtowało. Wiem, a teraz nie wiem, co zrobić z tą częścią siebie. Ojciec popatrzył na mnie długo. Nie wyrzucaj jej. Ona cię uratowała. Po prostu nie pozwól jej rządzić tobą do końca życia. To było najmądrzejsze zdanie, jakie od niego dostałam. Może jedyne, którego naprawdę potrzebowałam. Nie ma wielkiego finału. Nie było dnia, w którym nagle wszystko się zgoiło. Nie było wzruszającej sceny przy świątecznym stole, gdzie wszyscy się śmieją, a kamera odjeżdża powoli do góry. Życie jest bardziej nieporadne. Pojednanie też. Ojciec nie odzyskał wszystkiego. My też nie. Mama nie wróci. Mój 17-letni gniew nie zniknie całkowicie. Brat nadal ma w sobie ostrożność. A ja wciąż czasem budzę się nad ranem z uczuciem, że coś przesunęło się w mojej historii. Jeszcze nie nauczyłam się z tym chodzić, ale nauczyłam się czegoś innego. Tego, że najprostszy scenariusz bywa rzadko prawdziwy. Tego, że człowiek potrafi przez lata żyć w opowieści, która chroni go przed większym bólem, a potem musi znaleźć w sobie odwagę, by tę opowieść przepisać. I tego, że prawda, nawet spóźniona, nie przychodzi po to, żeby zniszczyć. Czasem przychodzi po to, żeby wreszcie oddać wszystkim ich właściwe role. Nie zdrajca, nie święty, nie porzucona córka, nie bohater. Po prostu ludzie, zranieni, ograniczeni, pogubieni. I jednak zdolni do powrotu. Kiedy ktoś pyta mnie dziś, dlaczego zaczęłam pisać, odpowiadam, bo pewnego dnia zadzwonił telefon i okazało się, że całe moje życie było jednocześnie prawdziwe i błędne. Ludzie patrzą wtedy dziwnie. Nie szkodzi. Nie wszystko trzeba zrozumieć od razu. Niektóre historie dojrzewają wolno, jak jesienne światło na szybie, jak pamięć, jak wybaczenie, które nie jest zapomnieniem, tylko zgodą, by prawda miała ostatnie słowo.